Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o pewnym problemie, z którym czasami się spotykacie. Mianowicie chodzi o połączenia przez Wi-Fi, Ethernet, wszystko co jest związane z internetem. Czasami macie tak, iż sterowniki są w porządku, urządzenie jest widoczne, natomiast nie możecie się połączyć z routerem, nie możecie na przykład wczytać jakiejś strony, wszystko chodzi jakoś dziwnie, wolno. Czasami w ogóle nie ma transmisji danych. I teraz pokażę Wam prosty sposób, który rozwiąże te Wasze wszystkie problemy. I powiem Wam, jest to bardzo dobra metoda, z której korzystamy w naszym serwisie. Jest ona szybka i maksymalnie skuteczna. Metoda ta polega w dużym skrócie na przywróceniu preferencji takich, jakie były w momencie, kiedy instalowaliście system operacyjny. I zobaczcie, co my tu mamy. Były instalowane różne karty tutaj, zrobił się mega bałagan, jest dużo tych połączeń. Także my chcemy to zresetować, przywrócić do stanu fabrycznego. Po prawej stronie macie tutaj taką ściągę z plikami, które są bardzo ważne. Teraz otwieramy sobie katalog system, wchodzimy do library, szukamy tutaj preferencji, wchodzimy w preferencje, no i katalog System Configuration. I tu są pliki, które częściowo trzeba skasować. Kasujemy to, co jest po prawej stronie na tej naszej liście. W zależności od systemu może się to różnić, ale jeszcze przedtem zróbcie sobie kopię tego katalogu dla pewności. I teraz tak, kasujemy pierwszy plik, który tutaj jest na liście z preferencjami. Tu musicie podać hasło. No i szukamy reszty tych plików. Nie wszystkie muszą być, powtarzam, w zależności od systemu. Potem przejdziemy jeszcze do Monterey, pokażę Wam, jak jest na Monterey. I to byłoby chyba wszystko, nie ma tu innych plików do usunięcia. Teraz restartujemy komputer. I po restarcie, zobaczcie, wszystkie ustawienia wróciły tutaj do normy. Jest tak jak po instalacji systemu. Po prawej stronie katalog, z którego usuwaliśmy te pliki, one zostały automatycznie tutaj odtworzone. macOS Monterey. No tutaj jest taki przypadek dość ekstremalny. Sporo tutaj się działo, sporo było robione przez te lata. Nazbierało się trochę śmieci i trzeba to wyczyścić. Czyli podobnie jak w tamtym przypadku wchodzimy w katalog library, szukamy preferencji, wchodzimy do katalogu System Configuration, ale dla bezpieczeństwa robimy sobie kopię tego katalogu w razie czego. Teraz wchodzimy tutaj i zobaczcie, co tu mamy. I teraz będziemy usuwać te pliki, które są właśnie w tym zestawieniu. Czyli jedziemy od początku. Preference list. Oczywiście to trzeba usunąć. Network interface. COM Apple iPort Preference, to również usuwamy. A jeszcze może przełączę tak, będzie tutaj łatwiej wyszukiwać. Tu jeszcze pojawiło się coś nowego, czego nie było w tamtym systemie. Tak jak mówiłem, te pliki mogą się różnić zależnie od systemu. To również usuwamy tutaj. No, czyli myślę, że to będzie wszystko. Tak więc jak widzicie, tych plików było 4 w sumie, trochę więcej niż w tamtym systemie. I teraz sobie zrestartujemy komputer i zobaczymy,
jak to będzie wyglądało po restarcie. Jesteśmy już po restarcie systemu. Jak widać, wszystkie pliki się tutaj odtworzyły. Wszystko jest wyczyszczone, konfiguracja jest doprowadzona do stanu taki, jaki zwykle jest po instalacji systemu operacyjnego. Na naszych stronach i w naszym sklepie możecie kupić gotowe komputery PC z zainstalowanym systemem MagOS. Prowadzimy również pełny serwis Hackintosha. I na sam koniec jeszcze taka uwaga, albo raczej antyreklama odnośnie pewnej platformy sprzedażowej, mianowicie chodzi o eBay. Od kwietnia 2026 wszystko co związane z Hackintoshem stało się tam bardzo nielubiane albo wręcz zakazane. Także prawdopodobnie nie zobaczycie tam już naszych aukcji na tej platformie. Jest to smutne, iż eBay decyduje, co ludzie mają kupować, co jest niby lepsze, a co jest niby gorsze. Nie pozostawia Wam tam żadnego wyboru, bo jedynym wyborem jest oryginalny komputer Mac. Natomiast w naszym sklepie wszystkie produkty, które oferowaliśmy na eBayu, są nawet 30% tańsze, ponieważ wiadomo, iż eBay stosuje bardzo wysokie, wręcz astronomiczne marże. Także pozostaje tylko zachęcić do zakupów bezpośrednich w naszym sklepie. I to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.